To nie jest zwykła recenzja. Moją największą inspiracją do nagrania dzisiejszego materiału był krótki filmik z Rosji, który jakiś czas temu obiegł cały internet i stał się istnym gitarowym memem. Tak, ta solówka to oczywisty fake, bo nie da się w ten sposób grać na gitarze klasycznej. Gość ewidentnie poleciał na grubo z playbacku i nawet się przy tym nie zaczerwienił. Ale jak się to ma do dzisiejszego odcinka? Otóż zaraz wspólnie przekroczymy Rubikon i zobaczymy, co się stanie, gdy gitarę z nylonowymi strunami wepniemy do wzmacniacza i spróbujemy uzyskać elektryczne brzmienie. Bierzmy się do roboty! Głównym aktorem dzisiejszego przedsięwzięcia będzie gitara istnie nietuzinkowa Ortega Tour Player, którą na testy otrzymałem bezpośrednio od europejskiego dystrybutora Main. Gdy po raz pierwszy wziąłem ją do ręki, poczułem, że jest to instrument zrobiony z myślą o wygodzie gry i niezawodności. Uwaga, nie jest to gitara typu crossover, czyli gryw jest wyjęty bezpośrednio z klasyka, szeroki, dość gruby i płaski, natomiast inne aspekty, czyli korpus, dostęp do pozycji, mocowanie paska dają wrażenie grania na nowoczesnym elektryku. Po wstępnych oględzinach okazało się, że gitara jest naprawdę dobrze zrobiona jak za swoje pieniądze. Jest ładna, stroi na progach, ma fabrycznie niską akcję strun i solidne klucze, które gwarantują, że nie będzie się wam nadmiernie rozstrajać. Nie wiem jak wam się to podoba, ale ja jestem wielkim fanem takiego wykończenia. Proste, eleganckie, schludne, gitara jest leciutka i co najważniejsze, ma satynowo wykończony gryf od tyłu. Z uwagi na konstrukcję ta gitara nie daje dużej przyjemności w trakcie grania na sucho, to znaczy jest taka pusta, cicha, powiedziałbym, że bardziej przypomina elektryka typu semi-hollow niż gitarę klasyczną. To co jednak w tym instrumencie jest najważniejsze to układ elektroniki. Przetwornik piezoelektryczny i preamp Ortega Magus X. Posiada on 3-stopniową korekcję, czyli możemy wyciąć bądź podbić dół, środek, górę, regulację głośności, wbudowany stroik oraz akumulator, za pomocą którego jest zasilany. Czyli nie wkładamy tutaj baterii, a ładujemy go używając portu USB-C. Oczywistym jest, że przetwornik piezo nie zabrzmi tak naturalnie jak klasyk nagrany mikrofonami, ale czasami zależy nam właśnie na tym brzmieniu. Ponadto w wielu sytuacjach takie rozwiązanie sprawdzi się znacznie lepiej. I to co podoba mi się w tej gitarze, to że brzmi ona zarówno wtedy, gdy gramy lekko oraz gdy wyżywamy się na strunach. Skoro już wiesz, na czym przeprowadzimy eksperymenty, czas podłączyć Ortegę do Quad Cortexa i zobaczyć, jak to gada na przesterze. I jak?
Ja jestem absolutnie zmieciony z planszy, nie spodziewałem się, że tak to zagra. Wypadałoby się teraz zastanowić, dlaczego ta gitara tak dobrze sobie radzi. Szczerze to nie mam pojęcia, bo spodziewałem się tutaj raczej konturowego, siarczystego brzmienia z dużą ilością niekontrolowanych pisków. Podczas głupiej zabawy okazało się, że coś, co na pierwszy rzut oka wygląda na wadę, czyli głuchość z pudła, może zostać przekute na dużą zaletę, bo ta gitara przez to, że się nie wzbudza, przez to, że nie rezonuje, nie powoduje sprzężeń, a więc można dać dużo tego gainu i bezproblemowo pograć ostrą muzę. Naturalnie nylonowe struny mocno ograniczają arsenał elektrycznych zagrywek, bo przede wszystkim nie da się ich podciągać. Ma to też swoją zaletę, bo może wzbudzić twoją kreatywność i sprawić, że podejdziesz do instrumentu zupełnie od innej strony. Zabawa jest naprawdę przednia. Jeżeli podoba Ci się brzmienie gitary klasycznej na przetworniku piezo, Ortega Tour Player to naprawdę świetny wybór. Jest dobrze zrobiona, świetnie się na niej gra, co prawda nie ma walorów akustycznych, ale dzięki temu można ją podpiąć pod przester i pograć na przykład solówkę do Stairway to Heaven. Ludzie oszaleją!